Cześć, witam Was serdecznie. Tradycyjnie na placu firmy Korbanek wśród maszyn używanych. Holender, pusto się tu zrobiło. No taki dziwny sezon. O, a tu kolega Dawid widzę. Cześć Michale. Dawid, co ty tu grzebiesz? A oglądam sobie tego Pierunie jeden. bizonika. Co, podoba Ci się? Powiem Ci, że perełeczka. Jak na bizona. Można się śmiać, ale jak na bizona w bardzo dobrym stanie kombajn. Utrzymany. Utrzymany. Widać korozja go praktycznie nie rusza. Nie bierze, nie? No nie bierze. Tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej. Rocznik, pamiętasz? 87, dokładnie, tak nie? Powiem Ci, że naprawdę w bardzo fajnym stanie lakierek, ale nie tylko lakierek. W bardzo dobrym stanie technicznym cały kombajn, jak się popatrzy. Powiem Ci tak, oglądałem sobie już tutaj tak delikatnie. Jest nowy pasek, nawet cena się zachowała. Co Ty gadasz? Także widziałeś? utrzymany naprawdę bardzo czyli ładnie. tak zwany wariatorek w dobrym stanie, nie ma luzów, pasy nie ponadpalane, bo to tak naprawdę taki był mankament, taka przypadłość dokładnie. bizonków, nie? Że gdzieś tam pod górkę nie mógł uciągnąć, nie? Jak pas gdzieś tam był za luźny czy coś. To paski śmigały, nie? Zobacz, siłowniczek suchutki, generalnie w ogóle tutaj na układzie hydrauliki suchutko, pas potrójny, względny, no taki względny, jak to się mówi, no bo to są lata wiadomo, w końcu, nie? Wiadomo. Tutaj z kolei pas na napęd przedniej gardzieli mocno ok. Wiesz co, tak trochę humorystycznie Ci jedno powiem, z praktyki, nie? Bo my u siebie na gospodarstwie też takiego bizonka mieliśmy z ojcem. W takim kolorze? W takim kolorze, nie? I wiesz, i zawsze do ojca mówię, kurwa, wiesz co, tata mówi, wszyscy mają czerwone, a my mamy taki żółty. Mówię, nie? Tak nie bardzo, tata, nie? Te czerwone są ładniejsze, nie? A tata mówi, słuchaj, synek, jak kombajn nam się zepsuje, będzie stał, to w żółtym łanie nie będzie go przynajmniej widać, że stoimy, nie? I powiem Ci tak z perspektywy czasu, mówię, jednak słowa ojca nabierają znaczenia, nie? Bo miał rację. Miał rację, nie? Ja mam u siebie dwa akurat, ale czerwone. Tak, Czerwone. Ale powiedz mi, a rocznikowo? 8,9. 8,9, czyli troszeczkę świeższe. Ostatnie wydanie. Ostatnie Supra, wydanie. Nie? A to już miałeś na tej skrzyni rekordowskiej? Nie. Trzybiegowa. Trzybiegowa jeszcze. Ale już miały ten jeden miał wycofywanie już gardzieli. A, bo to oni tam, na bieżąco dokładali te gadżety, można powiedzieć, zaciągali je z rekordów, nie? Dokładnie. Ale tutaj mamy szerokie ogumienie. Tak, no szerokie, jak wiesz, na ten rocznik to... No szerokie ogumienie, Ci powiem, to już lata 80. Dokładnie. Początek lat 80. były pierwsze modele, bo my właśnie tego żółtka, jak my żeśmy się śmiali, to mieliśmy właśnie z roku 81 i to był pierwszy kombajn na szerokim ogumieniu, nie? Słuchaj, obejdźmy sobie go całego, jak to wygląda. I z tego co wiem, to on jest od jednego właściciela. Tak. Klient kupił to jeśli się nie mylę, tak jest, no bo to no tak jak wspominamy, bizony u nas generalnie na placu znajdują się typowo wzięte z rozliczenia od klientów, bo taka promocja była, kup Rostelmasza, zostaw jako zaliczkę nową za bizona. Nowa za bizona, dokładnie, nie? I to jest jako ten pierwszy wkład, ten bizonek i to chwyciło, bo tych bizonków żeśmy no trochę przyjęli, że tak powiem. No troszkę postoi. Zresztą możemy zerknąć i typowe bizony i rekordy, także tych kombajnów troszeczkę mamy. Słyszałem od klientów, jak przyszli, że w Korbankowie powstaje Bizancjum czy Bizonarium, nie? Co chwilę nowe okazy. Co chwilę nowe okazy. Pytają się, czy ktoś to Wam kupi, nie? Otóż o dziwo, powiem Ci, że jest spore zainteresowanie, no bo ci, którzy się rozwijają, od których pochodzą te kombajny, no to zakupują nowe maszyny, prawda? Najmniejsze, że tak powiem, z naszej oferty, ale zawsze to nowe. Natomiast no, są klienci, którzy mają no, kilkanaście z kolei hektarów i też chcą to, że tak powiem, zrobić swoją maszyną,
no, Tak. którą będą mogli no, wykorzystać w każdym momencie, nie? No, w sezonie liczy się czas. Liczy nie? się czas, nie? I to czy masz 5 hektarów, czy 50, czy 500, no to każdy ten swój wypracowany plon no chciałby Tak. zebrać, Na nie? 5 hektarów też ciężko zdobyć jakiegoś usługodawcę, który chciałby przyjechać. Masz rację, nie? bo nikt do końca nie chce przyjechać właśnie, Tak, nie? dokładnie. Także to jak najbardziej te zainteresowanie jest, nie? Pod względem stanu technicznego go sobie tak na szybko obejdziemy dookoła, ale bardzo pozytywnie ten kombajn wygląda. Ani nie pokorodowany, tak jak wspominaliśmy, ale czy to pasy, czy to wszelkie napędy, czy nawet header, jak sobie Dawid podejdziemy, zobaczymy, to bardzo, bardzo fajnie wygląda. Osłony kompletne, że tak powiem, nie? W tym wieku, że tak powiem, maszyny, no to niejednokrotnie no jest brak wielu rzeczy. Ale nie? widzę, że właściciel poprzedni o niego dbał, bo jakieś tam wyprawki są porobione, starał się, żeby ta rdza go nie zjadała. Jak widać, kosa, bagnety, wszystko tak naprawdę kompletne. Widzimy rozdzielacze łanów w samym headerze. Jak podejdziemy, ta wersja też już ma tutaj dołożone wycofywanie gardzieli headeru, jak nam się, że tak powiem, przyblokuje. Klucz do wycofywania bębna mamy zamontowany. No, czasami się przydaje ten klucz. A no, to ty widzę, że troszeczkę, coś takiego. że troszeczkę tego doświadczenia masz, nie? Pozwolę sobie otworzyć. A pozwól sobie, zerkniemy na szybciutko. Wiadomo, żadnych tutaj nowości technologicznych nie pokażemy, Dawid, natomiast chodzi o sam fakt stanu technicznego tej maszyny, nie? Widać, że koła pasowe ok, pas od mocarni też jak najbardziej ok, pozostałe paski, gdzieś tam widać ząb czasu, ale w miarę się trzymają. Szuflady, potocznie mówiąc, podajników ukośnych też w całości, bo taki mankament, że one często mogą mieć gdzieś przetarcia, dziury od spodu, także tu nic się nie dzieje. Spójrzmy, jeśli chodzi o sam stan, o łańcuchów, jeśli chodzi o podajniki, to gumy w dobrym stanie, także nie ma najmniejszego problemu. Powiem Ci, że wizualnie i technicznie w bardzo przyzwoitym stanie na te lata, nie? Bo pewnie, to już taka legenda, można powiedzieć. 8-7 to ile to lat? Jakby to dobrze liczy. Swoje przepracował. Nie? Można pokazać tabliczkę. Bo na tej tabliczce zwróciłem uwagę, że to jest Z056, ale jeszcze ma piąteczkę wbitą. Nie wiem, co to mogło oznaczać. Ale Ci powiem, to może jest dobry temat, Dawid, na jakieś komentarze i wyjaśnienia, bo przecież gro ludzi zna się w większym szczególe, aniżeli czasem my na tych bizonach. Nie interesują się tą historią tak dokładnie w szczegółach, także zachęcamy nawet do jakichś konstruktywnych komentarzy, uwag. Nie? Przejdźmy, Dawid, dalej zobaczyć. Nie? Możemy pokazać tam. Powiem Ci jeszcze jedno. Bardzo też ważna rzecz, felgi tutaj nie mamy popękane, gdzie też takim trochę mankamentem bizonów było, że felgi potrafiły nam gdzieś tam szczelać, nie? Zobaczmy, wózeczek też czyściutki, z tyłu jeśli chodzi o siłownik. Jak spojrzymy sobie na sita, to aż do podziwu, powiem Ci tak, żadnych żeluzji, niczego nie brakuje, żadnych lameli na sitach. Wycząsacze widać na oryginalnych osiach jeszcze. Nie ma luzu, powiem. A poruszaj, zobacz. Powiem Ci tak. Powiem Ci. Niejednokrotnie w zachodnim i w miarę świeżym kombajnie gdzieś tam te luzy są widoczne, nie? Dokładnie. Także bardzo fajne. Poczekaj, ja jeszcze rzucę okiem na sito dolne, jak będzie widać. Też widać, tam żadnych lameli nie brakuje. Jest bardzo mocno ok. Powiem Ci tak, łącznie z belkami, gdzie jest oświetlenie zamontowane, to też było takie mankamentne. Jasne, to taka jest drobna rzecz, ale bardzo często tu było gdzieś widać pęknięcia, to się urywało, pospawane. Natomiast w tym egzemplarzu, powiem Ci, zero jakichś takich naprawdę uszkodzeń. Widać, że był garażowany, to widać, na pewno. To bez dwóch zdań. Dbał, bo tak naprawdę często po jakichś tych kantach, narożach widać, że jest ta korozja taka postępująca, natomiast tutaj w ogóle jest to niezauważalne.
Kolejna rzecz ci powiem, bardzo częstym mankamentem jest to, już nie chodzi o bizona, ale w ogóle o kombajn, że operatorowi coś tam się, wiesz, zapomni zamknąć rurę, przemieszcza się gdzieś tą rurą, tam się przyhaczy. Zobacz, kombajn z 87 roku, tych lat naprawdę, sezonów już przepracował, czy to już mniej, czy więcej w danym roku, ale tych latek już ma. Zobacz, na rurę wysypową, nigdzie nie dotknięta, nie przyhaczona, nie pogięta. Więc żadnego słupa nie zabrała. Żadnego słupa nie zabrała, nie? To jest też duży plus takiej maszyny, no bo wtedy nie masz, się tak potocznie wyraża, jakiegoś tam telepania, nie? Czyli tam wibracji i tak dalej podczas wysypywania, nie? Dla wymagających tylko montować jeszcze rozdrabniacz słomy. No właśnie, nie? Bo tutaj nie ma rozdrabniacza, ale z drugiej strony można powiedzieć, że silnik nie dostał, że tak powiem, po garach, no bo zawsze, wiesz, jak jest... To jest ogromne obciążenie. Jest obciążenie, zwłaszcza jak tam kosimy żyto, takie długosłomowe zboża. To raz, no i przede wszystkim jak takie bardziej wilgotne jeszcze coś takiego, dokładnie. no to gdzieś tam w kość daje, a wiemy, że ten silnik no w Bizonie piękny dźwięk ma, ale mocowo jest tak, że tak powiem, no na styku przy tęgich zbożach, nie? Także to jak trzeba... jeszcze stół do rzepaku i w ogóle rzepak, no rozdrabniacz, to masz rację, nie? No. I wiadomo, dzisiaj rzepaki, zwłaszcza jak nie są desykowane i one są no, dość długo zdrowe od dołu, więc ochrona jest też źdźbło jest zielone, jest taki wiśnak, to ojciec u nas mówił, czyli trzyma tą wilgoć, no to gdzieś ten naprawdę ciężar tego przemłócenia, obsługi tego jest, nie? Michale, wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby wskoczyć tam do środka. Mówisz, robimy ale próbę, ja z kamerą zostanę na dole. Co? Pozostawiasz mnie, że tak powiem, tą wątpliwą przyjemność, tudzież ryzyko. Ja myślę, że tutaj nie ma co wątpić, ale spróbujemy. Chciałbym to usłyszeć i nie tylko ja chyba. Spróbujmy. Wiadomo, miło jest usłyszeć dźwięk tej legendarnej szóstki, nie? Tak jest, tak jest. Spróbujmy. Ciekawe, czy po zimie w ogóle się odezwie. No, czy zagadań. No, powiedzmy sobie szczerze, no mamy okres zimowy jeszcze, przedwiosenny, no bez marzyza temperatury minusowe. No kombajn niezbytnio lubi minusowe temperatury, zwłaszcza bizonek. No zobaczmy.